na torze w Kielcach. Przede mną jest samochód formalnie prowadzący, pewnie 13-letnie Subaru WRX przygotowany do rajdów. Ja jadę Nissanem GT-R pierwszej generacji. Ten nie jest mój za chwilkę pokażę, jak jeździ na torze dla porównania. Ten pierwszej generacji też Ci zaraz pokażę, jak on w środku wygląda. Jeśli chodzi o jazdę, no jak widzisz, stary Subaru, dobra, tam jedzie kierowca wyczynowy, więc ja nie mam z nim szans. Nawet samochód, jakim jadę, niewiele tu pomaga. Tym bardziej, że mówię, zamiast się skupić na jeździe. Ale okej, Nissan GT-R, kiedy pojawił się na rynku, zrobił niezłe zamieszanie, bo w zasadzie konkurencja była przerażona, typu Lamborghini, typu Ferrari, bo samochód 2 razy tańszy, ma takie same parametry jak super hiperlotowe samochody. Hej, dzień radości dla mnie, bo w końcu odebrałem Nissana i robię nim pierwsze kilometry. Jestem teraz na drugim kilometrze, jak z nim przejechałem, ponieważ jest na dotarciu, bo ma 68 km w tym momencie. Będzie bardzo grzeczna jazda, ale coś pięknego, jak pokażę Ci potem jeszcze zdjęcia na zewnątrz. Ugrzązłem na małym korku porannym na autostradzie koło Warszawy, dlatego zrobimy podsumowanie. Podsumowanie GT-R-a. Powinienem powiedzieć 5 rzeczy, które mnie najbardziej w nim kręcą i 5, które mnie drażnią. Postaram się poszukać. To może najpierw te, które mnie najbardziej drażnią. Jest parę takich drobiazgów. To, co jest najbardziej wkurzające w tym samochodzie, to jest obicie na drzwiach. Potem Ci pokażę, jak to wygląda, nie będę teraz się rozłączał, które jest zrobione do, no, 1/4 drzwi, czy 1/3 jest zrobiona po prostu z wykładziny. Po prostu wykładzina taka podłogowa jest dana na drzwi. To po prostu masakra. Kto to zrobił? W ogóle te drzwi są według mnie całkiem do przerobienia, bo jest tu jeszcze... Ja jednak muszę Ci pokazać, bo nie będziesz wiedział, o co chodzi. Ok, tu są te badziewne drzwi. Ok, nie ma światła, więc nie będzie do końca widać. A druga taka badziewna rzecz, znaczy to jest kwestia ergonomii. Popatrz, powiedzmy, że chcę otworzyć okno, tak? I popatrz, jakie muszę robić tutaj wygibańce, żeby się dostać do tego, bo to jest coś tu jest po prostu nie tak zaprojektowane. Więc to niby mała rzecz, ale naprawdę, wierz mi, jak się trochę jeździ, to jest wkurzająca. To mamy już dwie, tak? Trzecia rzecz, jak dla mnie jest to... O, to dobra, zaraz wyjdzie więcej jak 5. Jest skrzynia biegów. Bo skrzynia biegów, taka jaka była zaprojektowana w tam, nie wiem, 97 czy 8 roku, 2007 albo 2008 roku, tak praktycznie bez zmian jest do tej pory. I ta skrzynia pięknie ciągnie do przodu, ale redukcja jest fatalna. Czyli jadę sobie na 6, potrzebuję mocno dohamować, to nie ma tak w PDK, jak jedziesz Porsche, jest z 6 od razu Ci schodzi na 2. A tutaj po kolei 6, 5, 4, 3, 2. Po prostu jest strasznie wolna przy redukcji. I nawet jeśli się redukuje łopatkami, to dalej jest to bardzo wolne. To już mamy 3. Czwarta rzecz. Teraz jest jesień, jest chłodno, więc tego tak nie czuć, ale jak się mocno jedzie, to tunel środkowy bardzo mocno się nagrzewa. Bo tu jest tak jest zrobiony napęd, że z przodu idzie do tyłu i z tyłu wraca do przodu, więc tam w środku jest chyba 2 wały w sumie naraz, które pracują i nie jest to dobrze tutaj z boku. Nie ma zabezpieczenia, znaczy pewnie jakieś jest, ale ja i tak jak mocno jadę, to po prostu czuję tutaj pod prawą nogą, że jest gorąco. A jak były upały po 30 stopni, to już jest niewesoło. Czyli mamy czwartą taką rzecz. I piąty już taki drobiazg, to jest to, że ciężko jest zatankować do tego samochodu i... Aha, bo jest korek, bo wypadek był, już wszystko jasne. Ciężko jest zatankować paliwo do tego samochodu bez pobrudzenia sobie rąk. Dlaczego? Dlatego, że
bak tutaj jest wysokociśnieniowy, żeby powietrze, wow, ale się rozbił mocno. No samochód do kasacji. Popatrz. Tutaj go będzie widać, no nieważne. Bak jest wysokociśnieniowy, żeby no też to zwiększa mu pewnie parametry. Nie, będę jechał grzecznie, żeby było dobre nagranie. Ciche. Żeby paliwo było podawane pod wysokim ciśnieniem, jest właśnie też zbiornik wysokociśnieniowy, ale w momencie, kiedy nalewasz paliwo do takiego zbiornika wysokociśnieniowego, to ono nie leje się. I trzeba naprawdę pokombinować mocno z tym, jak się nazywa, z tym urządzeniem do wlewania, żeby po prostu nalać paliwo, a jak nalejesz, to i tak wróci, więc no jak się człowiek zapomni, trzeba po prostu ubierać te rękawiczki na stacji, bo przez pierwsze 2 miesiące jak tankowałem, zawsze byłem oblany benzyną, zawsze. Może ktoś ma na to jakiś patent, więc niech napisze w komentarzu. Więc to tyle z takich wad jak dla mnie. A teraz najważniejsze zalety. Pierwsza podstawowa zaleta to jest, ty tego nie poczujesz, ale ja tak. Wiesz co, może zauważyłeś, jak jadę jakimś samochodem fajnym i przyspieszam, że przestaję mówić. Ja przestaję mówić dlatego, że tak wciska fotel, że się nie da po prostu mówić. I to jest właśnie kwestia tego samochodu, który ma no, cudowne przyspieszenie, ma tak cudowne odejście, no jest pod tym względem no odlot. Więc to jest jego pierwsza podstawowa zaleta. Druga jego podstawowa zaleta to jest cena, bo w cenie tego samochodu ma się samochód o parametrach samochodu dwukrotnie droższego. Okej, daleko, no może niedaleko, ale brakuje mu do Ferrari, brakuje mu do Lamborghini. Te parametry, które są podawane, że on tam ma przyspieszenie 2,75 do setki, on je ma, ale tylko wtedy jak się ustawi launch control. A przy normalnym takim ruszaniu on ma tam, nie wiem, z 3,3 pewnie, więc wiesz, no nie przełącza się na co dzień, nie rusza się normalnie z maksymalnymi ustawieniami, bo to jest po prostu bez sensu. Znaczy z ustawieniami na launch control, tylko jeździ się no, normalnie. Więc mamy dwie, tak? Kolejny wielki plus, czyli tak, pierwsze przyspieszenie, przeciążenia w ogóle, bo to jakoś się genialnie trzyma na zakrętach. Widzisz, to muszę dokończyć, bo to nie jest tylko kwestia przyspieszenia, bo to jest kwestia tej całej elektroniki, która możesz być totalnie beznadziejnym kierowcą, a ten samochód ci nie zabije. Bo jak wejdziesz na przykład do Ferrari Italia i nie umiesz w ogóle jeździć, to Italia cię zabije. Znaczy może nie tyle cię zabije, ale się na pierwszym lepszym zakręcie masz duże prawdopodobieństwo, że wylecisz, jak jedziesz pierwszy raz takim samochodem. A pierwszy raz wejdziesz do GTR-a i ci się nic złego nie stanie. Niemniej byłem w ten weekend na torze Silesia Ring i jeden pan GTR-em zrobił, no dobra, może nie powinienem mówić, zrobił sobie krzywdę. Czyli tak, mamy własności trakcyjne, przyspieszenie, kwestia ceny. Ten samochód nowy teraz kosztuje w granicach 520 000, a jak chcesz mieć Huracana, czy chcesz mieć Ferrari 488, to musisz wydać 250 000 euro, więc no, różnica w cenie jest zasadnicza. A w jakości, no okej, jakość wykończenia to w ogóle GTR tutaj, nie mówimy o jakości wnętrza, bo to jest masakra. To jest, nie powiem, że paździerz, ale no, on służy po prostu do jeżdżenia, do przyjemności. Niemniej to, co on potrafi zrobić na drodze, to jest odlot, dlatego wybaczam mu wszystkie takie niedogodności, nawet te badziewne tutaj, tą wykładzinę na tych drzwiach. Kolejna jego zaleta. Wiesz co, dla mnie jest to wygląd. Ja go kupiłem z tego powodu, że
Ci, co wiedzą, co to jest GTR, to wiedzą, a tak to większość ludzi patrzy na ten samochód i nie ma pojęcia, co to jest. Poza tym to jest Nissan. Co to za Nissan? Co to jest za marka? Sorry dla dystrybutora, dla właściciela Nissana. No niestety marka nie jest postrzegana ani trochę jako premium. Dlatego ten samochód zupełnie nie pasuje do tej firmy. A ci, którzy znają ten samochód, wiedzą, o co chodzi, ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o prestiż, tylko chodzi o to, że ja tym samochodem mogę normalnie zaparkować w centrum handlowym, mogę nim zaparkować na ulicy i ja się nie boję, ja się o niego nie boję. Bo Ferrari nie zostawię w centrum Warszawy, ani nigdzie indziej. To już nawet nie chodzi o to, że tam ktoś będzie chciał porysować, opluć, nie wiadomo co, tylko ludzie sobie po prostu wsiadają na takich samochodach i sobie robią zdjęcia. I potem wracasz, patrzysz na maskę i w Ferrari masz maskę wgniecioną. No to sorry, nie jest fajnie. Ale to jest też samochód, który w Polsce ludzi nie wkurza, no bo niestety nawet jak popatrzysz na komentarze pod poprzednimi filmikami, no nawet nie tyle komentarzy, popatrzysz na unlajki. Jak pokazałem Maybacha, jest tam chyba, jak patrzyłem, było chyba już 700 unlajków. Że co, że pokazałem, jak wygląda Maybach? No więc widzisz, tak to w Polsce wygląda. Pokażesz pokażesz, że masz fajny samochód i od razu ludzie zawist, zazdrość i tak dalej. A w tym samochodzie tego nie ma, no bo po prostu na to nie wygląda. Tak, wyprzedzają mnie samochody, bo jadę grzecznie, żeby po prostu było słychać. Bo jak będę jechał mocno, to nie będzie słychać, co mówię. Mamy już chyba 3. Jejku, co ja tu jeszcze 2 znajdę. Dobra, to może powiem Ci jedną rzecz z wnętrza jeszcze, która mi się podoba. Bo ja nie mam najwyższej opcji tego samochodu, bo to nie jest wersja Black. I zrobiłem to całkowicie świadomie, bo w cenniku Black jest tam niewiele droższy, ale nie chodzi o to. Chodzi o fotele. Bo w tych wersjach Black Edition jest skóra na siedzeniach. To według mnie to nie jest dobre. Bo ja tutaj mam Alcantarę. I w Nissanie, w GTR-ze nie ma możliwości, żeby nawet dokupić opcję taką, żeby mieć wentylację w siedzeniach. I te osoby, które mają skórzane siedzenie, jak masz u siebie skórzane siedzenie, to wiesz, jak to wygląda, jak nie ma wentylacji. Po prostu człowiek się poci, człowiek się ślizga nawet w tym samochodzie. I tutaj, dlatego że jest Alcantara, no to jest po prostu o wiele przyjemniej siedzieć, nie mówiąc o tym, że to wiele lepiej trzyma na zakrętach. I tutaj dochodzimy do piątej moim zdaniem największej zalety, a nawet podam 6. Piąta moja według mnie zaleta to jest trzymanie tych foteli. Jak się wsiada w ten fotel Cię opatula, się czujesz tak cudownie w tym fotelu. Fotele są absolutnie pod względem takiej jazdy na zakręty, no genialne trzymanie. To powiem jeszcze 6, bo to już miało być 5. To jest bagażnik. Dlaczego bagażnik? Dlatego, że jak może miałeś okazję jechać Ferrari, może miałeś okazję jechać Lamborghini, szczególnie w Aventadorze, tam nie ma bagażnika. Nie ma. Tam możesz sobie włożyć aktówkę, ale nic więcej. A tutaj jest całkiem normalny bagażnik, gdzie można wsadzić nawet 2 duże walizki i Ty z tym możesz pojechać sobie, nie wiem, 1000 km i nic się nie dzieje. Dla mnie samochód marzenie, który chciałem sobie kupić od bardzo dawna. Z różnych powodów bynajmniej nie chodziło, nieważne. Z różnych powodów go nie kupiłem. W końcu ten jest mój. Zrobiłem nim już 8000 km. Ponieważ wyjeżdżam teraz na zimę z Polski, to pójdzie do klubu, będzie w klubie pracował też na mnie. A skoro jesteśmy na autostradzie, jadę grzecznie, to chyba w końcu czas pojechać. Aha, to jest korek znowu. Nie pojadę mocniej, ale to jest właśnie cały urok tego samolotu, no widzisz, to jest urok tego samolotu, więc to nie jest samochód, tylko to jest samolot. Dzięki, hej. Możemy kontynuować, bo mam cały tor dla siebie.
Więc GTR pierwszej generacji. Zobaczymy jeszcze raz, jak jeździ. Zrobimy sobie kółeczko. Już pokazywałem tor, więc zobaczysz moje reakcje, żebyś miał... Wiesz co, nie wiem, z jaką prędkością jedziemy, po 150 widzę, tu się rozpędza, więc w sumie nie jest tak mocno. Tor, jestem na torze w Kielcach. Ten tor ma taką specyfikę, że tu jest bardzo ślisko i mamy zabawę. Dobra, zaraz będzie też nagranie z mojego GTR-a. Będzie porównanie, jak to wszystko chodzi. Ja wiem, że ten film, jak ktoś ogląda, to są raczej pasjonaci, bo stosunkowo z tych osób, które jeżdżą samochodami, niewiele się wybiera na tor, niewiele na torze szaleje. Ja to po prostu uwielbiam, więc korzystam ile się da. Dlaczego? Bo uwielbiam przeciążenia, ale to też nie o to chodzi. Każdemu będę sugerował, żeby pojechać przynajmniej raz na tor. Tym bardziej, że jest coś takiego jak szkoły bezpiecznej jazdy, gdzie nauczą Cię w różnych dziwnych sytuacjach, jak się zachowywać, i potem takie rzeczy wychodzą w jeździe na co dzień. Można sobie po prostu ocalić życie niekiedy. Także to, że wygląda, że jakiś wariat jeździ, widzisz, jeżdżę po torze w warunkach kontrolowanych. Normalnie tutaj jeszcze mam instruktora. Bardzo często jeżdżę z instruktorem, gdzie zawsze mi coś tam dopowie, co można lepiej zrobić. Według mnie to jest najbardziej optymalna metoda do tego, żeby sprawnie przemieszczać się samochodem. Dobrze, co do tego GTR-a, ja Ci powiem, w czym on dla mnie jest lepszy w porównaniu do nowszej wersji. Bo akurat to, co dla wygodnych kierowców jest niefajne, czyli to, że on jest siermiężny, bo tutaj wszystko jest mega proste, ale to nie chodzi o to, że jest proste, prymitywne materiały, ale te wszystkie odgłosy, jakie on wydaje, bo podczas skręcania nawet, dobra, nie chcę otwierać, może otworzę, jak będzie trochę wolniej, szybę. Tutaj wszystko słychać, przeniesienie napędu, nawet jak skręcasz, coś tam skrobie, coś tam trzeszczy. I mi się to podoba. Okay. Mamy przysiadkę teraz do Porsche 911 Turbo S. To jest, proszę Ciebie, maszyna, która kosztuje ponad 1 000 000 złotych. Którą nie umie jeździć, jak widać. Jest wsteczny. Idzie na wprost, czyli Wy jak oni przejadą, wjedźcie sobie od razu na karting. Fajna kierownica, od razu mogę powiedzieć. Super kierownica jest. Nie no, widać, że samochód, jeśli chodzi o jakość wykończenia, to jest bez porównania do GTR-a. Czy jest manual, czy co to jest? Nie wiem. Ten żółty kolor mnie też po oczach. Oj, jak się ślizga, ojej, wiesz co, to jednak mój GTR nie jest taki zły. O, ale płynie. O, no nic, jedziemy, zobaczymy co to. Ujmę tak, jeśli chodzi o moc, nie widzę na razie różnicy, ale skręto teraz, zobaczymy dalej jak będzie. Jest szybszy. To przykro mi, fani GTR-a na zwykłej, prostej Porsche odjeżdża. Przynajmniej ja to tak odczuwam. Dobra, to teraz zrobimy test mojego samochodu, który w sumie nie powinien wyjeżdżać jeszcze na tor, ale jest już dotarty, tylko jeszcze oleju nie wymieniłem, ale chcę porównać przyczepność, bo w tamtym mi się wydaje, że jest bardzo kiepska, w tamtej pierwszej generacji.
O, też jest słabo. Dobra. Powiem Ci, że w Subaru przyczepność jest o niebo lepsza, a ciągnie to. Dobra. To już wiemy wszystko. Niestety taka specyfika tego samochodu. O, jak płynie, nie. A pokażę Ci zaraz opony. Opony są naprawdę super. Tym bardziej, że nowe, ale samochód pływa na zakręcie. Dobra, tu jest wszystko w standardzie. Wiem, że można by grzebać i robić tak, żeby była super przyczepność, ale nie o to chodzi. Subaru WRX czy Lancerami, a właśnie takim samochodem jak Nissan GT-R. Nissan GT-R jest strasznie ciężki, bo on waży mniej więcej tonę 800, a takie Subaru moje waży chyba 1,5 tony, 300 kg robi różnicę, a te Subarynki, które tutaj na koniec zobaczysz jak się jeździ taką Subarynką wyczynową, one ważą po 1000 kg, zero elektroniki, tylko 100% umiejętności kierowcy. I to, co jest w nowoczesnych samochodach, to jest elektronika, która robi robotę, ale no, takim samochodem jeździ się troszkę inaczej. Dobra, tutaj akurat ja może nie jestem całkowicie niedzielnym kierowcą, ale jestem może 7. raz na torze. Dobra, nie 7. Wszystko kwestia praktyki. Nic więcej. Podejrzewam, że jakbym jeździł przynajmniej raz w miesiącu na takie całodzienne sesje, zresztą tak zrobimy. Pojeżdżę sobie, przyjadę, znaczy nie przyjadę, pokażę Ci za rok mój przejazd, zobaczymy wtedy, co się będzie dziać. Wypożyczaniu samochodu. Wiesz, mojego GT-ra po prostu trochę szkoda było, bo samochód w takich warunkach niesamowicie mocno się zużywa, a dla mnie GT-R, dobra, ja wiem, że on na tor nie jest za dobry, zwłaszcza na kręty, bo na szybkie tory typu nie wiem, pojechałbym gdzieś na Spa do Francji, do Walencji, tam pewnie bym wykorzystał to, co GT-R daje, ale tutaj na takim krętym